dzisiejszym odcinku naszego podcastu opowiemy o holistycznym i całościowym podejściu do dłoni i paznokci. Jest ze mną Jessa, instruktorka Inveray, której będę zadawała bardzo różne pytania właśnie w tym temacie. Oto jestem. Super. Bardzo się cieszę i chciałam Cię zapytać, co wpływa na kondycję skóry dłoni i paznokci? Wpływ ma nasz styl życia, żywienie, choroby, czynniki zewnętrzne. Jeżeli choroby, to też leki, jakie przyjmujemy. Mhm. I w jaki sposób styl życia wpływa właśnie na dłonie i paznokcie? No chociażby rodzaj pracy, jaki wykonujemy, czy pracujemy z chemikaliami, czy jest cały czas kontakt naszej skóry, paznokci z czynnikiem drażniącym, czy jest to praca mm, na przykład wykładowcy, który praktycznie paznokci nie zużywa. W biurze również można pisząc na klawiaturze, jeżeli ktoś pisze dużo, no to też będzie miało jakiś wpływ. Jest to jakaś informacja dla stylistki, czy paznokcie dodatkowo wzmocnić, czy nie, czy będą obtłukiwane, czy nie będą. Więc taki ma też wpływ i jest to informacja dla stylisty, co z tym zrobić. Mhm. No i jeszcze myślę, że wiele z nas niestety nadal ma bardzo stresującą pracę. Czy w ogóle stresuje się często w życiu? I czy stres i w ogóle kondycja psychiczna też ma wpływ na dłonie i paznokcie? Stres i kondycja psychiczna ma wpływ na cały nasz organizm. Skóra jest naszym największym organem, a paznokcie, włosy to przydatki skóry, więc są one takim wskaźnikiem, markerem. Jeżeli coś się dzieje w organizmie, to z nimi też. Więc odpowiadając na pytanie, tak, ma wręcz ogromny na to wpływ i będą one obrazem też naszego stanu psychicznego, ponieważ można nadmiernym stresem wywołać jakieś psychosomatyczne objawy, więc tak, ma wpływ. A czy obgryzanie paznokci? Bo to mi się tak pierwsze kojarzy jako właśnie taki nawyk, jeżeli jesteśmy bardzo zestresowani, czy faktycznie to jest z tym związane, ewentualnie z czymś innym? Obgryzanie paznokci jest na pewno związane ze stresem. To jest pewien rodzaj radzenia sobie z nim, tudzież może być to takie kompulsywne, poza naszą kontrolą, automatyczne, też utarty schemat z jakiegoś dzieciństwa, już takie swoiste uzależnienie od tego obgryzania paznokci. Ciężko bardzo to przerwać, bo robimy to czasami nieświadomie. Z nerwów ta ręka idzie od razu do buzi i żeby sobie jakoś e, zrekompensować stres wewnętrzny i dać mu ujście, no, niektórzy obgryzają wnętrze policzka, skubią usta, skubią skórki dookoła takim nerwowym ruchem albo gryzą paznokcie, więc jest to połączone. I ty jako stylistka, jeżeli przychodzi do ciebie klientka i widzisz, że obgryza paznokcie, robisz jakiś wywiad, doradzasz jej, co może zrobić, żeby przestać obgryzać paznokcie? Położenie samej stylizacji jest już jednym z metod przeciwdziałaniu obgryzania paznokci. To raczej widać. To łożysko jest skrócone, paznokcie są, jak są objedzone, czasami są nawet do takiego stopnia objedzone, że są bolesne, więc no, będzie widać po takiej osobie, że ma z tym problem. Taką stylizację też jest ciężej zgryźć, więc no, będzie to przeciwdziałało. 2, że pięknie zrobione paznokcie, wydane na nie pieniądze, e, praca stylisty, no, troszkę będzie szkoda znowu to zniszczyć i wiele osób samo to powstrzyma, żeby tego nie robić. Taka inwestycja w siebie, zadbanie o to, poświęcenie na to swojego czasu, i wydanie pieniędzy na tą stylizację, oprócz samej jakby samego trudu zgryzienia materiału, też powstrzyma taką osobę, żeby tego nie robić. Więc jest to jeden ze sposobów przeciwdziałania takiemu zachowaniu. A myślisz, że warto jako stylistka zaproponować takiej osobie, żeby na przykład udała się do psychologa? Bo często widzę takie rady na grupach i zastanawiam się, czy stylistki też radzą na przykład. Bo to jest taki trochę drażliwy temat. Ja nie wiem, czy ja bym miała odwagę powiedzieć komuś, kto obgryza paznokcie, że ja jako stylista polecam udanie się do psychologa. Szczerze mówiąc, mimo wielu lat w zawodzie i jakiejś takiej mojej pewności w tym, to w tej sferze ja bym nie czuła się na siłach, żeby komuś zlecić coś takiego, to może zostać różnie odebrane. Nie mówię też, żeby tego nie robić. Ciężko mi jest to ocenić. Po prostu ja ze swojego punktu widzenia bym tego nie zrobiła. Raczej spotkałam się w drugą stronę, że to psycholog wysłał osoby
na stylizację paznokci po to, żeby niekoniecznie akurat tutaj, miałam na myśli problem z obgryzaniem, ale samo takie, zadbanie o siebie, ludziom, którzy tego nie robią, zapominają o sobie w pędzie życia, po prostu nie dbają. Jednym ze sposobów jest to, żeby poświęcić sobie czas i wydać pieniądze na siebie, takim podniesieniem swojej wartości i kondycji psychicznej. No bardzo ciekawe, naprawdę. Nie słyszałam o takiej sytuacji, ale Ja z pierwszą się spotkałam już na studiach. Koleżanka, która robiła praktyki, właśnie powiedziała nam, że przychodzi do niej pani z depresją, bo została zmuszona, mimo że ona nie chce tu przychodzić, jako jeden ze sposobów jej terapeuta zalecił e, wizytę u kosmetyczki. Ona wybrała już usługę akurat robienia paznokci. Ciężkie to było dla naszej koleżanki, ponieważ to też była ciężka psychicznie dla niej wizyta, bo ta pani dopiero po bardzo długim czasie zaczęła być zadowolona na tych wizytach. Wcześniej raczej okazywała swoją niechęć, niezadowolenie, nie widziała sensu w tym, ale widocznie zaowocowało, ponieważ jej stan psychiczny się poprawił. Nie wiem, prawdopodobnie też przez dalszą terapię, ale ten sposób nieco pomógł, bo jej stan psychiczny był później lepszy. to fantastycznie się wszystko ze sobą łączy, że na paznokciach widzimy, jak nasz organizm na przykład reaguje, czy coś może się z nim dziać, no bo na paznokciach, prawda, i na skórze dłoni też widzimy, że coś jest nie tak. No i również w odwrotną stronę, że manikir i ta piękna stylizacja może Może nas wpłynąć. podnieść Tak, psychicznie. dokładnie, Tak. dokładnie. Taka inwestycja w siebie po prostu może nam dodać pewności. Mhm. A chciałam zapytać teraz o zupełnie inną rzecz. Jakie naturalne składniki, nie wiem, w diecie, chociażby czy w suplementacji wpływają na skórę dłoni i paznokcie? Zapewnienie wszelkiej gamy mikro, makroelementów budulcowych dla paznokci jest ważne. Jeżeli nie dostarczamy w diecie lub w suplementacji dodatkowej tej odpowiedniej ilości składników, no to nasze paznokcie będą słabsze, nasze włosy i skóra, no bo nie będą miały z czego odpowiednio się wybudować. Ważna jest odpowiednia ilość białka w diecie, ponieważ naszą skórę, włosy i paznokcie buduje keratyna, czyli aminokwas, czyli białko. No i ono potrzebuje białka, żeby się utworzyć. Mhm. A jakie, Witaminy z grupy B, przepraszam. jeżeli chodzi o złą kondycję paznokci, że widzimy, że nie są takie piękne, jakbyśmy chcieli, jakie czynniki mogą wpływać właśnie na wygląd paznokci? Nasza nieodpowiednia pielęgnacja lub nieodpowiednia pielęgnacja w miejscu, gdzie udajemy się na manikir, mam na myśli ten zbyt agresywny manikir najczęściej, przecieńczone płytki, zgryzona, zerwana stylizacja, oskubane skórki, uszczel porozszczelniane nasze tutaj wszystkie uszczelki, skórki, obrąbki naskórkowe, w sposób taki mechaniczny, zerwane, nacięte. Różnie ludzie sobie z tym, radzą, tudzież czasami nawet niecelowo, mimochodem, uszkadzają. No też wszelkiego rodzaju problemy wewnętrzne naszego organizmu będą obrazem na naszych paznokciach. Jest to taki troszkę marker tego, co się dzieje wewnątrz, więc jeżeli nie zadbamy od siebie od środka, to nasze paznokcie też będą na tym cierpiały. Czy mogłabyś podać jakiś przykład tych zmian na paznokciach, które mogą sugerować, że coś jest nie tak z naszym organizmem? Wszelkiego rodzaju pobruzdowania podłużne, poprzeczne mogą świadczyć o tym, że rozwinęła się jakaś choroba wewnętrzna, osteoporoza, ponieważ nasze paznokcie wyrastają z kości, więc osłabienie kości również może skutkować takim niecodziennym obrazem na płytce paznokcia. To powinno nas zaalarmować, że nie jest ona taka, jak była. Niektóre zmiany też mogą się zadziać po prostu z wiekiem i to też nie będzie świadczyło od razu o jakiejś chorobie, tylko po prostu tak już starzeją się też paznokcie. Natomiast jednym z takich popularniejszych mogą być białe plamki, kropeczki na płytce. E, Nie na wolnym brzegu, tylko tam, gdzie jest przyklejona płytka do łożyska i jeżeli nie jest to uraz mechaniczny, bo czasami on też tak się objawia, to może świadczyć o niedoborach magnezu, miedzi, cynku w naszym organizmie. Jeżeli mamy zaciemnione plamki, takie można powiedzieć, piksele, właściwie takie dosyć o takim podłużnym, kwadratowym, wyglądzie najczęściej idące od, miejsca macierzy, to też może być znak, że rozwija się rak skóry.
Więc warto obserwować płytkę paznokcia i nawet jeżeli wykonujemy regularnie manikir, czyli rzadko kiedy mamy taką czystą, odsłoniętą płytkę, no to stylistka też powinna zwrócić uwagę na to, Myślę, że czy coś tam. zaalarmuje, jeżeli coś takiego zobaczy. Natomiast, ciemny, kolor też będzie miał, krak podpaznokciowy, siniak, który może być od, urazu, uderzenia i nie od razu będzie to świadczyło o raku skóry. Natomiast mówię, takim charakterystycznym będzie taki jego, jak ja to tak nazywam, dla mnie wygląda troszkę bardziej jak piksel niż taka okrągła, zaciemniona plamka. Często spotykam się z takim stwierdzeniem, że paznokcie są martwe i że nie ma sensu używać jakichkolwiek produktów do pielęgnacji paznokci. Czy ty się z tym zgadzasz? Ja się z tym nie zgadzam, ponieważ, paznokieć czy ta część martwa, jest jej niewielka ilość, bezpieczna dla nas do pracy i no też obcinamy tą część, nie boli nas to, więc no jest ona nieunerwiona, natomiast ta część, która jest przyklejona do łożyska jest, ukrwiona, unerwiona. Też, przepuszczalność paznokcia istnieje, ponieważ, no jeżeli wchodzi tam jakaś bakteria, wirus, grzyb i coś się może rozwinąć, no to mamy dowód na to, że ten paznokieć żyje i jakby jest kontakt z resztą ciała, więc jeżeli może się rozwinąć choroba, no to znaczy, że on jest żywą materią, jest naszą częścią i warto o niego zadbać. Tak przykładowo, no, płot z desek drewna też jest martwy, ale niezabezpieczony, niemalowany, nieimpregnowany. Szybciej się zestarzeje i będzie wyglądał brzydko i będzie się sypał i łuszczył. Tak samo można to przyrównać z naszym paznokciem. Jeżeli my go odpowiednio nie natłuścimy, nie nawilżymy, nie zadbamy, to on też będzie w kiepskiej kondycji. Będzie się wyginał, suszył, wykręcał, łamał, więc polecam to robić. No, jak coś jest zabalsamowane, jest dużo dłużej wieczne. No pewnie, więc w takim razie jak powinniśmy dbać o tą skórę dłoni, no i oczywiście o paznokcie w codziennym życiu? No, to też właśnie zależy, jak, często te dłonie myjemy, czyli pozbawiamy też takiego naturalnego filmu, czynnika nawilżającego, jakie nasze pory skóry, wytwarzają i na tą skórę wysyłają. Też zależy od rodzaju, naszej skóry, czy będzie produkowała więcej łoju, sebum, czy będziemy musieli jej pomóc i przy takich, mocnych suchościach, po prostu coraz częściej nakładać to zabezpieczenie. Więc wszelkiego rodzaju, preparaty nawilżające, natłuszczające, trzymające, wodę w naskórku i chroniące przed światłem, UV będą powodowały, że nasza skóra i paznokieć będzie w lepszej kondycji, będzie się starzał później. Mhm. Bo jeżeli chodzi tutaj o pielęgnację paznokci, Inveray według swojej innowacyjnej filozofii wykonywania manikir wprowadził te produkty do pielęgnacji skóry i paznokci, tak jak chociażby eliksiry, i zakraplamy je po zakończeniu manikir, krople pod paznokieć, krople na płytkę, na skórki, no i dzięki tym substancjom aktywnym one pięknie wnika w strukturę paznokcia. Ale czy te eliksiry warto, stosować też każdego dnia? No bo wydaje mi się, że często, jesteśmy tak zabiegani w ciągu dnia, że idziemy tylko na te paznokcie tak zwane, raz na 2, 3 tygodnie i potem nie robimy nic w międzyczasie. Czy powinniśmy coś tutaj robić? Polecam i w nieporównywalnie lepszej kondycji będą paznokcie pielęgnowane między stylizacją jedną a drugą. Będą dużo piękniej ją nosić, utrzymywać takie dodatkowo nawilżane, natłuszczane paznokcie zadbane w porównaniu do tych, które doznają tego tylko na zabiegu, manikir. Nawet kilka razy dziennie można spokojnie taki produkt używać. To też zależy, jak często dłonie myjemy, jak silnym detergentem, jak mocno pozbywamy się tej ochrony na ich powierzchni i jeżeli to robimy, no to warto aplikację powtarzać co mycie. Przejdźmy teraz do skóry dłoni. Wiemy, że skóra dłoni, szyi, twarzy starzeje się najszybciej, no i często pamiętamy o tym, żeby filtr przeciwsłoneczny używać na skórę, szczególnie latem. Teraz coraz więcej osób używa też i przez cały rok. I czy skórę dłoni też powinniśmy cały rok zabezpieczać przed promieniowaniem słonecznym i promieniowaniem niebieskim? Polecałabym, ponieważ to promieniowanie cały czas na nas oddziałuje. Swojego czasu też było głośno na temat tego, jak szkodliwe są lampy do utwardzania lakierów hybrydowych, żeli
i tego typu produktów i jak niebezpieczne to jest, jakie ma niszczące działanie, ale prawda jest taka, że ta chwila raz na 2, 3 tygodnie, podczas stylizacji tych dłoni w lampie po kilka minut, to ma się nijak do całego czasu i ekspozycji naszej codziennej na czynniki zewnętrzne, na światło słoneczne, na ekrany naszych, telewizorów, smartfonów, laptopów, komputerów, przed którymi siedzimy i to wszystko oddziałuje i promieniuje i przed tym też warto się zabezpieczyć, bo ta chwila wtedy najczęściej też przynajmniej w Invereju jest tak, że jednym z kroków jest zabezpieczenie tej skóry przed, włożeniem dłoni do lampy, więc część salonów to robi, na usłudze, więc jakby tam nawet można powiedzieć, że tam jesteśmy chronieni i bezpieczni. Natomiast całą resztę czasu już, jeżeli ktoś sam o to nie zadba, to nie. I skóra dłoni cierpi, starzeje się szybciej, komórki są degradowane. Ja w sumie z drugiej strony się cieszę, że ten temat lamp i wpływu na skórę dłoni w ogóle został poruszony, no bo to też trochę uzmysłowiło wielu kobietom, że mamy do czynienia z promieniowaniem w bardzo różny sposób, słonecznym, czy z ekranów, tak jako promieniowanie niebieskie. I że tą skórę dłoni warto zabezpieczać, mimo że oczywiście cały zabieg manikir trwa bardzo krótko i to promieniowanie nie jest intensywne i długotrwałe, ale jednak gdzieś pokazało, że jest promieniowanie i że ma wpływ na skórę dłoni. No i dlatego tutaj Inveray, jak tworzyło serum do pielęgnacji dłoni, do składu dodało bardzo fantastyczny składnik aktywny, jakim jest bambus morski, który, prawda, chroni przed promieniowaniem niebieskim, przed promieniowaniem UV. No i czy można używać go właśnie tylko podczas zabiegu do lampy, czy byś polecała, żeby raczej też codziennie? Ja polecam stosować, serum codziennie i nawet oczywiście tam jest ten składnik, który chroni przed tym światłem, ale on działa również kondycjonująco w momencie, kiedy to światło nie działa, więc, możemy spokojnie taką pielęgnację również stosować na noc. Jakich składników w produkcie powinniśmy unikać podczas pielęgnacji dłoni zimą? Wodnych, ponieważ w momencie, kiedy na zewnątrz będzie mróz, to taka woda w kosmetyku nałożona na powierzchnię skóry może, no, zamarzać. Tym samym może, po prostu swoją objętością, rozsadzać tkanki, podrażniać, narażać na odczuwanie jeszcze niższej temperatury. Nasze serum jest bezpieczne cały rok, ponieważ nie zawiera wody. Więc czy zima, czy lato będzie nas chroniło i przed mrozem, i przed, promieniowaniem. Również, przez, odpowiednio skomponowany skład będzie, niwelować przebarwienia już powstałe. Ja bym chciała wrócić jeszcze do samego procesu fotostarzenia skóry, czyli tego wywoływanego promieniowaniem niebieskim. Jakbyś mogła trochę więcej opowiedzieć o tym procesie. Na poziomie komórkowym, światło niebieskie może prowadzić do tworzenia się wolnych rodników, czyli reaktywnych cząsteczek, które będą degradować komórki naszej skóry, będą niszczyć, DNA komórek, co będzie powodowało, że nasza skóra będzie starzała się szybciej. Dlatego jeżeli chcemy zadbać o dobrą kondycję skóry, to warto dbać o tą ochronę przeciw Światło światłu. niebieskie. Tak, dokładnie. Chciałam jeszcze zapytać, czy stylistka powinna instruować na zakończenie zabiegu manikir, w jaki sposób prawidłowo dbać o paznokcie i skórę dłoni? Myślę, że będzie to wartość dodana. Myślę, że też, dla jej pracy i przyszłości powracającej klientki to będzie na plus, ponieważ paznokcie będą w lepszej kondycji, jeżeli klientka zostanie poinstruowana. Oczywiście od poinstruowania do faktycznego wykonania tego przez klientkę jest długa droga, a właściwie sama praca tej, klientki i na ile sobie to weźmie do serca. Natomiast brak tej informacji, możemy być pewne, że ta klientka tego starania nie dołoży, jeżeli sama nie ma tej świadomości. Więc, poinformowanie jej będzie pierwszym krokiem do tego, żeby to faktycznie zostało wykonane. Polecam to zrobić. To też uświadomi klientkę. Cóż więcej możemy zrobić? Możemy polecić produkt, możemy powiedzieć, jak często go aplikować i w jaki sposób. Mm, no i też wytłumaczyć, jakie ma to znaczenie i jaki to będzie miało wpływ. Co też myślę, że zachęci taką osobę do dbania o to. A w jaki sposób zabiegi, jakieś rytuały dbania o dłonie i paznokcie, które robimy sobie w domu, a mogą wpływać na takie nasze samopoczucie, na stan zdrowia psychicznego?
sama aplikacja, masowanie skóry, dbanie o jej kondycję, piękniejszy wygląd to są wartości dodane, natomiast na naszych dłoniach są punkty refleksologiczne, które odpowiadają za nasz cały układ wewnętrzny, więc masowanie niektórych miejsc poprawia pracę całego naszego organizmu. Jest przyjemne, relaksujące, może uwolnić od punktów napięć, stresu. No i dodatkowo jak używamy produktów, które mają przepiękny zapach, no to też, Sama jest przyjemność z tego też może wynikać. dokładnie. A jeszcze tak na koniec zapytam, czy mężczyźni też powinni dbać o skórę dłoni i paznokcie? Powinni, ponieważ też posiadają skórę dłoni i paznokci. Jest to ich wizytówka. Czasami, w pracy również ktoś zwraca na to uwagę, więc myślę, że, warto. No, w dzisiejszym świecie, mężczyźni teraz coraz częściej używają też stylizacji na paznokcie, więc, cała pielęgnacja dookoła również jest wskazana. Czy ta stylizacja jest, czy nie ma dla zdrowia skóry i pięknego wyglądu. Dlaczego pozbawiać ich tej przyjemności tylko dlatego, że są mężczyznami? No i tą myślą zakończymy dzisiejszy odcinek. Bardzo Wam dziękujemy i zapraszamy na kolejny.